Po teście Laoti za ponad 5000 czas na coś o połowę tańszego. To jest Kukirin G2 Pro, czyli hulajnoga miejska, ale też odpowiednia w teren. Jej prędkość maksymalna to nawet 45 km/h. A co jeszcze potrafi? Sprawdźmy to. Zacznijmy jednak od samej paczki, bo jest ona sporych rozmiarów. Dostałem ją z magazynów Polski w całe 3 dni. Dostajemy w sumie spory zestaw. Poza samą hulajnogą jest siodełko, multitool, ładowarka, papierologia, a nawet mała pompka. Przed pierwszym uruchomieniem musimy złożyć ją w całość, ale jest to bardzo proste. Przykręcamy tutaj ekran, skręcamy kierownicę, no i gotowe. Składanie hulajnogi też jest bardzo proste. Wystarczy tutaj odblokować tą wajchę, kierownicę składamy do tego momentu i tutaj mamy taki haczyk, który zaczepia się o drugi haczyk z tyłu, który jest na błotniku. No i możemy już podnosić hulajnogę. I waga to jakieś 27 kg, więc nie jest najlżejsza, no ale w porównaniu do Laoti, która miała ponad 40 kg, to ta po pierwsze jest legalna, bo ma poniżej 30, a po drugie, no da się nią wnieść na te 4. piętro w bloku. Przy okazji możemy nią robić bica. Sam ten mechanizm mocowania też jest o tyle spoko, że tutaj możemy na przykład sobie zawiązać siatkę z zakupami i może też on służyć jako taki haczyk właśnie na torebkę. Pneumatyczne opony 9-calowe, które tutaj mamy, mają bieżnik terenowy, ale w niczym on nie przeszkadza podczas jazdy po asfalcie. Jeżeli chodzi o amortyzację, mamy z przodu oraz z tyłu sprężyny, które dobrze wybierają drogi po kostce, zjazd z krawężnika, czy też nierówności, jak już zjedziemy w teren. Standardowo są dosyć miękkie, ale możemy je dostosować pod siebie i możemy je skręcić, wtedy będą twardsze. Z przodu i z tyłu są też hamulce tarczowe, które dobrze wyhamowują sam sprzęt. W zestawie dostajemy takie oto siodełko, które może być przydatne szczególnie dla osób starszych, no ale młodsi też myślę, że sobie z niego skorzystają, no bo wtedy czujemy się wygodniej i pewniej, jak sobie na nim siedzimy. I ta jazda 30-40 na godzinę jest całkiem wygodna. Siodełko możemy w każdej chwili złożyć, ale też jeżeli chcecie dostosować je do polskich przepisów, no bo niestety u nas to jest w sumie nielegalne, więc raczej gdzieś tam na wioskach możecie sobie jeździć, a po mieście to siodełko powinno być odczepione. Do tego mamy specjalny multitool, który producent właśnie dodaje w prezencie. Wystarczy odkręcić 4 śrubki i siodełko jest wymontowane. To, co jeszcze warto o nim wiedzieć, ma one tutaj dodatkową amortyzację, więc poza tymi amortyzatorami, które ma hulajnoga, mamy tu lepsze tłumienie wszystkich nierówności. Na same siedzenie, w razie czego możemy też sobie złożyć. Wystarczy tutaj ściągnąć tą wajchę i możemy je pochylić. Tylko żeby jechać z nim, musimy je złożyć tutaj na maksa do 0. No i teraz siodełko może być tutaj sobie na leżąco, a my możemy się ustawić. Tą nogę wkładając delikatnie pod siodełko, a tutaj z tyłu blokując sobie nogę o ten błotnik. Jeżeli chodzi o samą budowę, no to właśnie mamy tu to, czego mi brakowało w Laoti, czyli lepszej jakości plastiki, lepszą jakość wykonania. Cała obudowa jest dobrze spasowana. Tutaj te plastiki są lepsze. Oczywiście mógłby być metal, no ale jest i tak całkiem nieźle. Tutaj na przykład te hamulce są metalowe, to jest spoko. Cała podstawa jest gumowa, więc noga nam się na niej nie ślizga. Tutaj ta rama z tyłu nad błotnikiem może służyć też nam jako stópka. Możemy na niej sobie się oprzeć. Podest ma szerokość 18 cm, więc jest całkiem spory. Nie jest to 30 tak jak w Laoti, ale też jest ogólnie większy od takich zwykłych Xiaomi. Prześwit platformy do ziemi to jakieś 14 cm. Z przodu mamy lampkę, która coś tam daje w nocy, ale raczej głównie służy ona do tego, żebyśmy byli lepiej widoczni. No a i tak tutaj na górze, na kierownicy najlepiej by było zamontować sobie lampkę dodatkową, jeżeli chcecie jeździć w nocy, no i żeby ona Wam oświetlała cały tutaj przód. Na tyle oraz na bokach są jeszcze dodatkowe światła czerwone, a nawet mamy tu kierunki, które może są trochę słabo widoczne, ale zawsze lepiej, żeby były, aniżeli ich wcale nie było. Kierownica jest prosta. Od lewej mamy hamulec tylni, przyciski od włączania i wyłączania świateł. Poniżej są kierunki, którymi będziemy lepiej widoczni i jest tutaj jeszcze klakson, dosyć głośny i wyraźny. To jest mój uchwyt, a po stronie prawej jest stacyjka, gdzie mamy 2 kluczyki w zestawie. Przekręcamy ją, przyciskamy ten przycisk na dole
wtedy nam się uruchamia ekran, no i hulajnoga jest już gotowa do startu. W tym miejscu jest manetka gazu i tutaj uwaga, bo ona startuje od zera. Ze strony prawej jest hamulec przedni, więc uważajcie, aby nie wywinąć orła, bo standardowo w rowerach tutaj jest hamulec na tył. Sam ekran jest czytelny i wyraźny, jest spory i dobrze widoczny nawet w słońcu. Tutaj mamy prędkość, tutaj jest napięcie akumulatora, tutaj jest bateria oraz nasz przebieg. W tym miejscu mamy tryby, aby je zmienić. Klikamy jeden raz szybko ten przycisk od włączania, mamy dwójkę i trójkę. Na jedynce hulajnogę jedzie 15 km na godzinę, na dwójce do 30, a na trójce maksymalną moc, czyli 45, a nawet więcej, o czym zaraz Wam powiem. Moc tej hulajnogi, jak na jej cenę, jest całkiem duża. Z tyłu mamy jeden silnik o mocy maksymalnej 600 W, który daje jej możliwość rozpędzić się do 45 km na godzinę. Ja to sprawdziłem, jechałem nawet 47-48 po prostej, więc z górki by było 50. Zasięg tej hulajnogi to 55 km, ale od razu małym dróżkiem na dole jest zaznaczone, że był on osiągnięty na drugim trybie, czyli maksymalnie do 30 km na godzinę i przy wadze użytkownika, który jechał 65 kg, dodatkowo przy bezwiecznej pogodzie, no i na prostej drodze. Ja realnie, gdzie mam 85 kg, osiągnąłem tutaj coś połowę tego, czyli 25-30 km przy trybie trzecim, no i jechałem cały czas 30-40 km na godzinę, więc uważam, że no i tak jest całkiem dobrze, no bo właśnie te wyniki trzeba przeważnie dzielić przez połowę. Wiadomo, jak jesteście lżejsi, czy będziecie jechać wolniej, no to będziecie jechać na niej też kawałek dłużej. Moim zdaniem i tak jest całkiem dobrze, na trzecim trybie te 25-30 km to jest spoko zasięg, zrzucacie tryb niższy i możecie jechać tutaj dłużej. Bateria ma 15 Ah i od zera do pełna ładowarką, którą mamy w zestawie, ładuje się jakieś 7-8 godzin, co no jest akceptowalne, ale musicie liczyć się z tym, że raczej podłączacie ją na noc, no i do rana będzie ona Wam się ładowała. Sama jazda na tej hulajnodze jest ogólnie przyjemna, głównie tutaj ze sprawą tej świetnej amortyzacji, która wybiera wszystkie nierówności, no ale jest to głównie hulajnoga miejska. Jeśli chcecie taką prawdziwą terenową, która od startu rusza zrywnie, no to obejrzyjcie mój poprzedni materiał, gdzie pokazywałem Laotti. Ona jest 2 razy większa i dużo mocniejsza. A ta to jest taka odpowiednia na start, która łapie się w naszych przepisach, czyli waży do 30 kg. Ta hulajnoga nie poradzi sobie w terenie tak dobrze jak właśnie ta Laotti, głównie ze względu na to, że mamy tutaj jeden silnik, a nie dwa, więc jeżeli wjedziemy na przykład w piasek czy w jakieś kamienie, no to ona się zakopie albo po prostu będzie za mało tutaj mocy. Ale na wzniesienia na asfalcie czy ścieżce rowerowej damy radę bez problemu. Opony, które tutaj mamy, mimo tego, że mają bieżnik terenowy, świetnie nadają się też do jazdy po asfalcie. Nie ma tutaj jakiegoś takiego drżenia czy problemów. Podobnie cenowo wychodzą na przykład popularne Xiaomi Mi Scooter 2 czy tam 3 w wersji Pro, ale one po pierwsze nie mają amortyzacji, po drugie są mniejsze z mniejszymi oponami, a po trzecie mają ograniczenie prędkości i musicie się bawić z ich odblokowaniem. A ta bez problemu te deklarowane 45 na godzinę jedzie, a z górki nawet 50 km. Moim zdaniem Kukirin poczyniło dobre kroki i poprawiło jakość swoich sprzętów, a przy tym nadal zostają jednymi z najtańszych. Jest to dobry sprzęt dla osób, które chcą uniwersalną, niedrogą, lecz dającą sporo frajdy z jazdy hulajnogą. Nie jest tak duża jak te typowo terenowe, ale też nie jest tak mała jak te wszystkie hulajnogi do 2 czy nawet 2,5 tysiąca. Tutaj dokładając niewiele mamy większą moc, dobrą amortyzację i niezły zasięg. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to link macie w opisie pod filmem. Ja tą hulajnogę dostałem prosto od producenta, więc muszę Wam o tym powiedzieć, ale nie miał on wpływu na treść materiału, dlatego też możemy pogadać o jej minusach. Mimo że użyte tu plastiki na kierownicy są lepsze od Laotti, to jednak i tak nie jest to najwyższa półka. Lepsze by były na pewno uchwyty i przyciski metalowe. Bo jednak jak przez przypadek nam się ona przewróci, to manetka łatwo się może wyłamać i wtedy jest problem, żeby dostać nową część. Wskaźnik baterii nie jest idealny, potrafi wskazywać 4 kreski i za chwilę spadają 2 kolejne, więc to też nie do końca jest dobre i nie można mu ufać. Ale ogólnie hulajnoga daje pozytywny efekt. W porównaniu do testowanej ostatnio Laotti, no ta jest trochę słabsza i wolniejsza. Brakuje mi tego kopa na starcie, co też niekoniecznie jest jej minusem, bo ta jest też szybka, ale rozpędza się po prostu wolniej. A to, że brakuje mi mocy, to jest moja fanaberia. Niekoniecznie to jest dobre, bo tamta była po prostu niebezpieczna. Na start zdecydowanie ta jest lepsza i na niej
lepiej nauczycie się jeździć, będziecie chcieli czegoś w teren, czegoś agresywniejszego, wtedy możecie szukać hulajnogi droższej. Ta jest spoko, bo ona kosztuje poniżej 3000 zł. Załatwię dla Was jeszcze jakiś kupon, żeby była jeszcze trochę tańsza. Jeżeli macie jakiś inny model podobny do tej hulajnogi, z podobnymi parametrami w tej cenie, to śmiało dajcie znać w komentarzu. Może postaram się o to, żeby go przetestować i na przykład porównać z tą hulajnogą. Ode mnie na dzisiaj to by było wszystko. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zachęcam też do sprawdzenia nowej grupy o hulajnogach, którą prowadzę z Bartkiem, na której możemy dzielić się i wymieniać tutaj spostrzeżeniami do tych pojazdów elektrycznych. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzu. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!